Cześć, dzisiaj jeden z moich ulubionych modeli, jeżeli chodzi o odzyskiwanie danych. Wiem o nich całkiem sporo, ale ciągle potrafią zaskoczyć. W tle słyszycie deszcz. Myślałem, że to będzie dobry pomysł na wieczorne oglądanie takiego filmu, ale deszcz ostatnio stał się niestety modny, więc zostawiłem go tylko na wstępie dla dodania nieco charakteru temu filmowi, bo wiem, jak on się skończy. Chciałem dodać jeszcze grzmoty, ale nie przesadzajmy. Zapraszam do oglądania. Dysk był już otwierany, niestety w warunkach domowych, i zaraz zobaczymy, w jakim to jest stanie, jak wygląda. No i cóż, zobaczymy, czy uda się go uruchomić, czy będzie jakakolwiek szansa odzyskania danych. Klientowi bardzo zależy, no ale z jakiegoś powodu jednak ktoś niepowołany wsadzał do niego swoje palce i, jak to bywa w większości takich przypadków, na pewno narobił szkód. Pytanie tylko, jak wielkich, i zaraz się to okaże. Komora laminarna wystartowała, w związku z tym wyłączam oryginalną ścieżkę dźwiękową, żeby Was nie denerwować. No i czas za chwilę otworzyć ten dysk, sprawdzić w zielonym świetle, bo w takim najlepiej widać defekty powierzchni, jak bardzo źle jest i czy nie zostały czasem jakieś odciski palców bądź inne ciekawe znaleziska. Natomiast ciągle nie wiem, jak Wam to dokładnie nagrać, jak Wam to pokazać. To światło odbite, te wszystkie ślady. Ciągle mam z tym problem. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak dobrze nagrać takie paluchy kamerą, niech da znać w komentarzu. Ja Wam tutaj wkleję zdjęcia, żeby było widać, o czym w ogóle mówimy i jak bardzo fajnie to wygląda. W międzyczasie zdejmę głowicę, bo tutaj też będzie coś ciekawego do pokazania. Ale najpierw parę zdjęć, bo to trzeba pokazać klientowi, co to się porobiło, i mieć jakieś podstawy do dyskusji na temat tego, dlaczego tak źle będzie. A tutaj zdjęcie głowic, pięknie pokrzywdzone przez los i kogoś, pięknie pokrzywione, na pewno musiały niszczyć powierzchnię. Także wyciągamy głowicę, bo one się O, patrzcie, no pięknie. To już wiemy, jaka była kolejna przyczyna awarii i tego zniszczenia. Ktoś nie zablokował rampy. Normalnie ona powinna być wsunięta do końca, tak że się nie rusza. No jak widać, ta jest kompletnie luźna. Także te głowice na pewno przy okazji dostały kolejny strzał i od rampy, i od talerzy, od których na pewno się odbijały. Fajnie. No to będzie długi wieczór, to na pewno, przy inspekcji tego dysku. Niemniej wszystko się okaże, jak zobaczymy stan dolnego talerza, ponieważ na dolnych dwóch powierzchniach, czyli górnej i dolnej, jest strefa serwisowa, która jest konieczna do uruchomienia dysku. Jeżeli tam będzie zapiłowanie, no to nie ma do czego siadać. A jeżeli będzie w przyzwoitym stanie, to jest szansa uruchomienia takiego dysku. Tylko co dalej, jeżeli ten górny talerz wygląda, jak wygląda? Dlatego w tej chwili trzeba... O, Fafik przyszedł. Cześć, Fafik. Jak Fafik przyszedł, znaczy trzeba iść pohasać. I jak wrócimy z Fafikiem, to siadam dalej do inspekcji tego dysku, także zamykam i otwieram ponownie już po spacerze, oczywiście w nowych rękawiczkach. Cały czas była komora włączona, więc nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że mi tam Fafik napluje. No i teraz trzeba sobie zaznaczyć pozycję talerzy względem siebie, ponieważ niektóre dyski wymagają, żeby jednak
była zachowana pozycja jednego względem drugiego, natomiast niektóre dyski mają większą tolerancję na to. Ten dysk raczej jest tolerancyjny. Generalnie to była bardzo udana konstrukcja. W tej chwili WD wykorzystało taką samą obudowę i bardzo podobną naklejkę do nowych konstrukcji z rodziny FB Light i z tego co widziałem, to one są tragiczne. Tam jest oczywiście SMR, tam nawet elektronika wygląda jakby była zrobiona z jakiegoś gównolitu. Jakaś taka sztywna, wydaje się krucha. Generalnie technologia składowania danych, szczególnie w warunkach domowych czy też dla klientów indywidualnych, mocno podupadła. Odzysk danych jest w tej chwili koszmarnie trudny w bardzo dużej ilości przypadków, jeżeli chodzi o nowe dyski, a stare, te 10-15-letnie konstrukcje, no to jest po prostu bajka, jeżeli chodzi o pracę z nimi. Dobra, my tu gadu, a już drugi talerz jest wyciągnięty. I znowu będzie konieczność zgaszenia światła i inspekcji w świetle zielonym przy wykorzystaniu latarki. No i znowu nie będę wiedział, jak Wam to ładnie pokazać. Także odstawiamy stolik. Robimy sobie miejsce, bo prawdopodobnie ten górny talerz spróbuję jeszcze wyczyścić. Może część tego syfu zejdzie i może nie będzie wyglądało to tak źle. Bo jeśli nie, no to będzie trzeba wyciąć bądź też wygiąć głowicę górną, żeby uruchomić ten dysk i nie zabić od razu nowych głowic. Ale najpierw inspekcja dolnego talerza. Wy zobaczycie tylko latające w lewo i w prawo, bądź też w innych kierunkach światełko i niestety niewiele zobaczycie z tych talerzy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wyglądają na czyste, choć przy takich głowicach, tym co się tam działo, na pewno jakieś defekty są. Oczywiście talerz został przeze mnie odpowiednio wyczyszczony. Dzięki temu ewentualny pył, jaki mógł tam zostać, zniknął. No ale defekty to jednak defekty. I taki talerz może spokojnie powędrować do obudowy z powrotem. Obudowa też zostanie wyczyszczona. No najgorzej będzie z tym górnym talerzem. Generalnie na ten moment jakaś nadzieja jest, ponieważ ten dolny talerz nie jest w takim samym stanie jak ten górny. Czasem do mnie ktoś dzwoni i mówi, że właśnie widział mój tutorial na YouTubie. No ja wtedy mówię, że to absolutnie nie jest instrukcja obsługi, ani tym bardziej poradnik. To jest taka ciekawostka, jak taki proces wygląda. I wydawałoby się, że po obejrzeniu takiego filmu nie będzie to wyglądało na coś na tyle prostego, żeby robić to w kuchni na stole. Taka dygresja, że to nie jest porada serwisowa. Wracając do tematu. Ok, to bierzemy się za ten górny talerz. Od spodu nie wyglądał źle. Gdzieś tam był jakiś ślad. Oczywiście w kamerze tego nie będzie widać, bo ja nie umiem tego nagrać. Naprawdę nie umiem. Nawet ten górny w obiektywie wygląda nieźle, a jak to wyglądało widzieliście na zdjęciach. Dobra, ja to spróbuję wyczyścić. To będzie taka moja tajemnica, wiecie. No nie chcę zdradzać, jak to robię. Z dwóch powodów. Raz, żeby nikt tego nie robił w domu, a dwa, po co szkolić konkurencję. Tym bardziej, że ta moja metoda na pewno jakieś wady ma. Nie mam jeszcze jej jakoś idealnie dopracowanej. Prawdopodobnie można by to zrobić trochę lepiej.
No ale dobra. Tutaj ładne ujęcie, że wszystko ląduje na stoliku. I za chwilę będzie po wszystkim. Tu już jest po czyszczeniu, ale ciągle zostawiłem uruchomiony ten stolik, żebyście zobaczyli przy obrocie, jaki szlaczek powstaje. No niestety jest mocny defekt na tej powierzchni, więc górna głowica nie będzie brała udziału w zabawie. To jak już wiem co i jak, wiem co mnie czeka, wiem, że łatwo nie będzie, to trzeba zmontować dysk z powrotem. Talerz wędruje na swoje miejsce, pamiętając o wskaźnikach, które wcześniej sobie narysowałem, żeby ich wzajemne położenie było takie same, bądź też najbardziej zbliżone do tego pierwotnego. Stolik na miejsce i składamy dysk w całość. Montujemy za chwilę. Co montujemy? No na pewno docisk. Trzeba delikatnie, a jednak do samego końca dokręcić śrubę, żeby te talerze się nie przesuwały. Raz, że może spowodować to właśnie rozsynchronizowanie ich, co w skrajnych przypadkach może powodować problemy z dostępem do danych, a dwa, taki talerz może minimalnie, ale jednak ruszać się góra-dół na swoich skrajnych pozycjach, co może spowodować uszkodzenie głowic i przez to zapiłowanie kolejnych powierzchni, a tego byśmy nie chcieli. Tak samo jak w tym przypadku nie zamontuję pełnego zestawu głowic, czyli 4, ponieważ jak górna głowica zacznie trafiać w te uszkodzone miejsca, to automatycznie odbije się to na dolnych głowicach, co spowoduje kolejne odbicia na dolnych talerzach, a to doprowadzi do zapiłowania kolejnych powierzchni. I wtedy będzie już koniec. Generalnie w takich przypadkach jak ten najlepiej jest wyciąć bądź też wygiąć głowicę, która nam nie będzie potrzebna, zmienić mapę głowic, jeśli jest taka możliwość, w romie bądź też chociaż w ramie, bo to będzie wpływało na działanie takiego zestawu głowic. Doczytanie możliwie największej ilości sektorów, a potem ewentualnie można się pobawić w wymianę na pełny komplet głowic i spróbować cokolwiek doczytać z takiej powierzchni. Dobra, dysk jest złożony, idziemy szukać dawcy. Oto i on. Teraz czas przygotować głowicę z dawcy. Zdjąć pokrywę i przy pomocy narzędzi, w tym wypadku HDD Surgery, zablokować pozycję głowic względem siebie, żeby można było bezpiecznie je zsunąć z rampy. Później usunąć magnes, no i odkręcić głowicę od spodu, żeby przygotować je do przeszczepu do naszego uszkodzonego dysku. W międzyczasie jedną z tych głowic albo wyciąć, albo wygiąć. W tym przypadku będzie ona wycięta, natomiast później wyszły pewne kwiatki,
z tymi głowicami, że one nie do końca zapisywały zmiany na tym dysku, które akurat były potrzebne, żeby ustabilizować pracę i ułatwić na tym dysku. Więc wziąłem następny komplet takich głowic z innego modelu i były już przygotowane w ten sposób, że tą górną głowicę odpowiednio odgiąłem. Tutaj widać komplet głowic 0,1,2. Trzecia jest, czy też powinienem powiedzieć, że dopiero będzie przygotowana do całej operacji. No i tutaj już widać komplet przygotowany do przeszczepu bez górnej głowicy. Widać. Generalnie chciałbym odginać te głowice na tyle, żeby można było je potem przywrócić do stanu używalności, ale jeszcze mi to nie wychodzi. No, tutaj na nagraniu widać te defekty powierzchni górnej, a jak chciałem je pokazać w zielonym świetle, to ni cholery nie było tego widać. Dużo będzie pracy z tym dyskiem, bo wymiana głowic i czyszczenie powierzchni to jest jedno, ale jeszcze będzie trzeba przenieść ROM na elektronikę ze złączem SATA. Będzie trzeba prawdopodobnie znaleźć klucz szyfrujący, bo te dyski MyPassport, one są szyfrowane. Będzie trzeba edytować na pewno pewne moduły, choćby 32, gdzie to jest lista defektów i ona, gdy jest przepełniona, powoduje problemy z odczytem. Bardzo zwalnia, bądź też dysk zaczyna być trudno wykrywany. Prawdopodobnie będzie też do wyłączenia właśnie ten SED, czyli Self Encrypted Drive, w celu dostania się do modułów, odblokowania dostępu do nich, no i edycji. Dzięki temu też będzie można raz, że edytować mapę głowic w ramie, a dwa, będzie można taką mapę głowic utworzyć w zadaniu, jak już będzie odzyskiwana jakakolwiek zawartość. Dzięki temu będzie można wyłączyć na stałe tą głowicę H3, która została wycięta i nie spowoduje to problemów związanych właśnie z tym, że program nie jest w stanie z tej głowicy czytać. W tej chwili głowice zostały wymienione i czas na pracę już z oprogramowaniem tego dysku, czyli właśnie najpierw wymiana na elektronikę SATA, a potem zabawy z oprogramowaniem. Zobaczymy, czy ten dysk się w ogóle uruchamia, ale to jest dopiero początek, bo jest tutaj elektronika SATA, natomiast jest zablokowany dostęp do strefy serwisowej. W sensie takim, że są odseparowane głowice i w tej chwili nagrywam ROM oryginalny z tego dysku, przy okazji blokując dostęp do strefy serwisowej, żeby można było wczytać tak zwany loader, czyli pewną część oprogramowania tego dysku, dzięki której dostaniemy się do modułów. Będzie można edytować i wyłączyć ten SED, czyli Self Encrypted Drive, a potem bawić się z całą resztą. Tutaj będzie ten moment, gdzie właśnie wgrywany będzie loader bezpośrednio z dysku. Dzięki temu przy okazji się dowiemy, czy głowice poprawnie czytają strefę serwisową i na szczęście się to udało. Dzięki temu została wczytana lista wszystkich modułów
i można uruchomić utility, czyli oprogramowanie do tego dysku już w trybie normalnym, z prawie pełnym dostępem. Właśnie, żeby można było już więcej działać na jego oprogramowaniu. W tej chwili trzeba zrobić przede wszystkim kopię wszystkich modułów, szczególnie tych, które są niepowtarzalne i występują tylko i wyłącznie dla tego dysku, bo część modułów jest na tyle uniwersalna, że można wziąć z innego dawcy, zakładając, że jest z tej samej rodziny dysków. Dużo było problemów z odczytem modułów, ale zrobiłem sobie kopię tylko z głowicy H0 i większość z nich jest w bardzo dobrym stanie. Czyli jest szansa, że to coś pożyje na tyle długo, żeby odzyskać jakiekolwiek dane od klienta. I w tym momencie nastąpił ciąg bardzo dziwnych zdarzeń, których nie do końca jestem w stanie sobie wytłumaczyć, ponieważ zrobiłem test zapisu tych głowic, a w jakimś mniej ważnym module. Zobaczcie. Tutaj w treści oczywiście zrobię najpierw kopię tego modułu. Wpisuję słowo test, zapisuję i sprawdzam, czy się zapisało. Pomimo, że jest niewłaściwa suma kontrolna. Zobaczcie, odczytałem z powrotem i jest zapisane. Pokazuję to, ponieważ ten dysk spowodował bardzo duże i dziwne problemy właśnie przy wyłączaniu tego szyfrowania. Raz mi pokazał, że jest zaszyfrowany, później pokazał, że to jest nieodszyfrowane, później znowu się jakimś cudem to włączyło. Generalnie były z tym strasznie duże problemy. W tej chwili wyczyszczę tą listę defektów, o których wcześniej wspominałem, ale i proszę, tutaj przyjęło to, ale potem były właśnie problemy z tym, co teraz widzicie, czyli ten SED. I to powodowało bardzo dziwne zachowanie tego dysku, dlatego później w data ekstraktorze, gdzie będzie widać sektory, część jest odzyskana normalnie, jako zielone, a część jest odzyskana jako deszyfrowane w kolorze brązowawym właśnie przez te problemy. Tego Wam pominę, bo to trwało jakąś godzinę, zanim stwierdziłem, że wymienię głowicę i będę miał święty spokój. I faktycznie na nowych głowicach już wszystko działało tak, jak powinno. Tu już będzie przeskok do zadania, w którym będzie odzyskiwane wszystko, co jest od klienta. Tutaj się częściowo bawiłem właśnie wcześniej z tym problematycznym SED-em, dlatego część sektorów już jest odczytana właśnie na zielono, tak jak teraz, ale to powodowało różne dziwne problemy. By nie pokazywać za dużo danych od klienta, zrobię kolejny przeskok. A przeskok jest z powrotem do utility, gdzie po wymianie głowic, zobaczcie, wszystko wróciło na swoje miejsce, więc głowice zapisywały, ale jednak nie zapisywały zmian. Czyli od początku czyścimy listę defektów, no i wyłączamy to szyfrowanie. Miejmy nadzieję, że tym razem to zadziała i to tak porządnie. Na obu kopiach to próbujemy zrobić jakąś kopię MFT, czyli listy plików i katalogów. I tutaj widać, że jest bardzo źle z odczytem. Spróbujemy dobrać jakieś parametry i czytać to w trybie PIO, który kilkukrotnie odczytuje ten sam sektor, no ale widać, że jest nędza. I tutaj
nowa funkcja PC3000, tak zwany TLER, Time Limited Error Recovery. On skraca ilość operacji, jaka jest wykonywana. Zobaczcie tutaj, ile modułów wyłączy. Z 400 jest ponad 100, ponieważ przy trafieniu na błąd odczytu mnóstwo operacji jest wykonywanych na takim dysku. Włączenie tego TLER skraca ten czas i powoduje, że nie odczytujemy oczywiście czegoś, co ma błędy, natomiast skraca czas odpowiedzi takiego dysku, dzięki czemu przebrnięcie przez taki obszar, zobaczcie, staje się w normalnej jeszcze prędkości nagrywane i widać, jak ładnie przeskakuje po tych problematycznych miejscach. Nad tym MFT trochę popracowałem, żeby mieć tą listę plików i katalogów. I sobie ją spróbujemy jeszcze doczytać porządnie. Tutaj już będzie w dużym przyspieszeniu, bo ten film już jest zdecydowanie za długi, a pracy jeszcze przede mną całe mnóstwo. Zobaczcie, jak mało zostało sektorów nieodczytanych z MFT. To pozwoli nam odbudować bliską pełnej strukturę logiczną, czyli wszystkie nazwy plików i katalogów. Część oczywiście wyląduje w folderze Lost and Found. A tutaj już macie pokazane końcowe wyniki, jak ten dysk cały wygląda, jaki jest poharatany. Zobaczcie, mamy ponad 200 milionów sektorów odczytanych, tylko niecałe 2 miliony brakujących, ale ma to wpływ na mnóstwo plików. Zobaczcie. Z 31 800 plików 14 600 jest uszkodzone. Tutaj pokazuje, że 53 jest sprawne, ale wynika to z tego, że dane kilkukrotnie zgrywałem i on pokazuje tylko różnicę tych doczytanych. Tutaj było widać, że odzysk trwał od 7 do 17. No, kupę czasu. Łącznie dane zajmują prawie 180 giga. Zobaczmy, ile nam brakuje łącznie. Jest to aż 44 GB, ale ponieważ mamy jedną głowicę wyciętą, to z tych sprawnych, z których odzyskiwane były pliki, tutaj brakuje niecały 1 GB wszystkich sektorów z odczytywanych głowic. Natomiast dużo danych, które są jako uszkodzone, będzie przydatnych, bo to będzie jakieś zdjęcie z drobnym defektem, bądź większym niestety. Także coś z tego klient na pewno wykorzysta. Dalsze próby nie były już podejmowane, ponieważ klient powiedział, że na tym kończymy. Była szansa jeszcze uruchomienia na pełnym zestawie głowic, natomiast prawdopodobnie by to szybko głowicę zabiło. Cześć!